Dziś jesteśmy w Campbelltown. Jesteśmy w destylarni Springbank. Ze mną torfowy Springbank, czyli Long Row. Ale nie jest to zwykły Long Row, jest to Long Row 100 Proof, a dzisiaj ze mną batch drugi. Czyli mamy mocno torfowego Springbanka w 100 Proof, który miał swój finish, 30-miesięczny finish w beczkach po czerwonym winie Rioja. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na początku, jesteśmy w Campbelltown, jesteśmy w destylarni Springbank. Ze mną dzisiaj torfowy Springbank, czyli Long Row. Jest to Long Row 100 Proof batch drugi. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Po pierwsze, jest to whisky bez deklaracji wieku, ale destylarnia informuje nas, że ta whisky była maturowana pierwsze 4 lata w beczkach po bourbonie, był to refill, a później miała swój 30-miesięczny finish w beczkach po czerwonym winie Rioja. Więc jeśli dodamy 4 lata plus 2,5-letni finish, to mamy tutaj około 6-7-letnią whisky. Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 57,1% ABV, czyli 100 proof. Oczywiście bez filtracji na zimno i bez dodatku barwników. Jest to whisky torfowa pomiędzy 40 a 45 ppm. Jeśli chodzi o cenę tej whisky, ta whisky kosztuje u mnie pomiędzy 80 a 100 euro. Chciałbym w tym momencie tylko nadmienić, że Springbank produkuje, że tak powiem, 3 rodzaje wypustów. Mamy Springbanka, który jest 2,5-krotnie destylowany, mamy Long Row, który jest 2-krotnie destylowany i mamy Hazelburn, który jest 3-krotnie destylowany. Więc ta whisky jest 2-krotnie destylowana, a czas fermentacji jest powyżej 72 godzin. Dobrze, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do 2 kieliszków. Kupując tą whisky, czyli tego torfowego Springbanka, który miał finish w Rioja Cask, trudno nie myśleć jednocześnie o Legiku Rioja Cask. No i kupując ją, liczyłem właśnie na coś takiego, tylko jeszcze mocniejszego. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Oj, jest mocno, jest intensywnie, jest alkoholowo. Oj, teraz dostałem alkoholem po nosie. Może za dużo obracałem tym kieliszkiem. No teraz już lepiej. No i jest fajnie, jest fajnie. Od razu wyczuwam Campbelltown Funk, mnóstwo świeżych czerwonych owoców. Czuję morskość i torf. Oj, bardzo fajnie. Fajnie taki trochę cięższy dąb teraz przez moment. Tak słodowo-zbożowo, plus ten Campbelltown Funk. Jest zarówno słodko, jak i lekko kwaśno. Jeśli chodzi o owoce, to powiedziałbym, że mam dużo czerwonej porzeczki. No jest i brzoskwinia, taka dojrzała brzoskwinia. Ale wiecie co? Ta whisky też pachnie troszkę tak czerwono-owocowo-cierpko. No nie wiem, jakby to powiedzieć. Kojarzy mi się to z taką owocową herbatą, gdzie w środku jest hibiskus. O, teraz pięknie. Bardziej morsko, torfowo. No muszę powiedzieć, bardzo fajnie na nosie, ale czuć, że jest to młoda whisky. Czuć, że jest to whisky, która ma więcej procent. No jest to intensywne, jest to przyjemne, ale w tym pierwszym momencie no, alkohol uderzył mnie mocno. Nie było to zbyt przyjemne. Teraz mam takie lekko skórzane klimaty, skórzano-tytoniowe klimaty. Jest i morskość, jest i słony karmel.
no ale alkohol jest mocno wyczuwalny. Dobrze, może zanim skosztuję tej whisky, tym razem zrobię to tak. Mam tutaj przygotowany kieliszek z tą samą whisky, z odrobiną wody. Ciekawy jestem, jak pachnie ta whisky. Być może zredukowałem ją na jakieś 50-48% alkoholu. Jest bardziej wytrawna, ale również tak alkoholowa. Czerwone owoce, ta czerwona porzeczka, czerwone jasne owoce, słodko-kwaśno, jabłko, jest miodowo w tym momencie, zbożowo, bardzo fajnie Campbelltown Funk, ale pomimo tego, że dodałem tutaj coś wody i mam mniej procent, to ten alkohol jest tak samo odczuwalny na nosie. Ta jest bardziej stonowana, bardziej czerwono-owocowa, taka orzechowa, plus troszeczkę ziemistości Campbelltown Funk, więcej zbożowości. Odstawię sobie tu jeden kieliszek, powrócę do tej wersji bez wody. No muszę powiedzieć, ten alkohol nie jest dobrze ułożony. No. Ale ta wersja odpowiada mi bardziej. Ma więcej świeżości, więcej takiej soczystości w sobie. Po prostu wąchając tą whisky, nie tylko mam jakąś taką paterę z owocami, ale widzę naprawdę takie soczyste, czerwone porzeczki. Takie bardzo dojrzałe czerwone porzeczki, które zachęcają do tego, aby je skosztować. Plus mamy tego hibiskusa. Mam tutaj coś tej malwy. No dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. To powiem tak, na języku jest lepiej, nawet o wiele lepiej niż na nosie, jeśli chodzi o ten alkohol. Bo ten alkohol na języku nie jest tak bardzo odczuwalny jak na nosie, wręcz bardzo przyjemny i pijalny. Ale pierwsze 2-3 sekundy, nawet nie 3, pierwsze 2 sekundy poczułem wyraźnie destylat Springbank, poczułem ten klimat Campbelltown, coś morskości, taki ciężki, oleisty, mineralny, fajny destylat. Trochę tego torfu. No muszę powiedzieć, czuć, że to jest whisky torfowa, ale ten torf idzie bardziej w taką stronę popiołową, takiego brudu, takiego funku. Bardzo mi to odpowiada, ale absolutnie nie czuję jakiegoś ogniska czy czegoś takiego. Ta whisky jest oleista, ma substancję, ma ciałko, ale po tych 2 sekundach, kiedy poczułem tego Springbanka, poczułem trochę tego torfu, a potem jest ten posmak czerwonych owoców i taki winno-czerwono-owocowy posmak, który znam z Legic Rioja. I mam tu takie jakby kombi, taki Springbank, a potem przychodzi taki Legic Rioja w dobrym wydaniu. No nie wiem, czy do końca to tak jest. Taką w tej chwili mam asocjację. Nie wiem, może później wyciągnę Legica Rioja i zrobię takie małe porównanie, czy te whisky mają coś ze sobą wspólnego, poza oczywiście finishem w podobnych beczkach. No ale muszę powiedzieć, że to, co miałem na nosie, w takiej wersji lepiej ułożonej, w takiej wersji bardziej przyswajalnej, bardziej pijalnej, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No na języku teraz fajnie. No nie chcę powiedzieć, że na nosie było źle, ale jednak ta alkoholowość, no nie do końca, nie do końca. Dobra, może przejdę teraz do tego kieliszka, gdzie dałem odrobinę wody.
No tutaj wyraźnie, słodowo-zbożowo, morsko. Taki garaż, taka piwniczka, taki brudek, taki klimat industrialny. No bardzo fajnie teraz tutaj, teraz jest fajnie. Po tym jak zrobiłem łyka tej whisky, to ta pachnie świetnie. Dobra, kosztuje teraz Longrow z odrobiną wody. No jest fajnie, no jest fajnie. Jest fajnie słodko. Słuchajcie, są te porzeczki, ale tu coś jest więcej. Tu jest tak, czerwona porzeczka, taka dojrzała brzoskwinia i taka konfitura. No ciężko mi w tej chwili jakoś wyłapać poszczególne owoce tutaj. Bardzo wyraźnie czuję hibiskus, bo jest taka delikatna cierpkość. Myślę, że to jest po tych beczkach po czerwonym winie Rioja. Jest to bardzo fajnie, odpowiada mi to. Jest taka winność. Wyraźnie te czerwone, soczyste, słodko-kwaśne, czerwone porzeczki. Nie doszukiwałbym się tutaj jakichś rodzynek za bardzo. No jest tu troszkę coś z cytrusów, ale raczej taka konfitura właśnie, taka brzoskwiniowo-porzeczkowa, taka jasno czerwono-owocowa plus słodka, dojrzała brzoskwinia. Plus taka cierpkość, taka herbaciana cierpkość takiej herbaty z hibiskusem. Dobrze, wrócę do kieliszka, gdzie mam Longrow bez wody. I zrobię drugiego łyka tej whisky. No ten był bardziej wytrawny, ale fajnie wytrawny. Mam taki posmak po czerwonym winie, plus po tych świeżych owocach, które wymieniłem, ale też taki posmak, słuchajcie, ten torf z jednej strony jest taki popiołowy, ale też taki trochę związany z jakąś wędliną, taką wędzoną szynką, gdzieś tam w tle, gdzieś tam w tle. Jest coś czarnego pieprzu. No muszę powiedzieć, fajna whisky, pijalna whisky. No na nosie ten alkohol nie jest zbyt dobrze ułożony, moim zdaniem, ale na języku jest o wiele lepiej. Jest to około 6-7-letnia whisky i to w procentowości 100 proof. Muszę powiedzieć, że pije się dobrze. Smakuje fajnie, ale czy mam tu coś odkrywczego, czy mam tu coś nowego? Nie. Dobra, to jeśli nie mam nic nowego, czy mam tu coś, co znam w lepszej, doskonalszej formie? No nie jestem do końca przekonany. No powiem tak, Rioja Cask jak najbardziej mi odpowiada, Longrow mi odpowiada. Ta whisky kosztuje pomiędzy 80 a 100 euro. Dobra, zanim powiem, co myślę o tej whisky, może zrobię małe porównanie, znaczy małe jak małe, ale zrobię porównanie i odniosę się do tego tematu. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem z takim oto zestawieniem. Po mojej lewej stronie mamy 2 razy Longrow. Mam tu Longrow Peated. Jest to wersja z zeszłego roku. Mamy tutaj torfowego Springbanka w mocy 46%. Głównie ex-bourbon, ale mamy tu również jakiś udział beczek po Sherry Oloroso. No i chciałem tutaj po prostu ze sobą zestawić te dwie whisky, żeby zobaczyć, który Longrow podchodzi mi bardziej. Jako że powołałem się na Legicka Rioja, to wziąłem go ze sobą tutaj, też żeby zobaczyć, czy odnajdę tutaj jakiś klimat. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, w jakiej kolejności. A, że nie tak dawno kupiłem również, praktycznie rzecz biorąc kupiłem te dwie butelki jednocześnie. Mam tutaj Springbanka 5-letniego w 100 proof, a tutaj też mamy torfowego Springbanka w 100 proof, co prawda nieco starszego, o 1,5 roku i z finishem w Rioja Cask, ale dlaczego by nie? Chciałbym po prostu zrobić takie porównanie. Dobrze, może przejdę najpierw zupełnie na lewo
i w mojej ręce Longrow Pitted. I powiem od razu, podoba mi się bardzo. O, jak to mi się podoba. Jest pięknie. Świetny torf, świetna morskość, Campbelltown Funk, ale przede wszystkim świetna owocowość, tropikalne owoce, ananas, mango, banan. Plus taka piwniczka, garaż. Ale mi to pasuje. Ale mi to pasuje. Dobrze, skosztuję. Kosztuje teraz tej whisky. Jest to Longrow Pitted. 46% alkoholu. Aż chce się pić. Aż chce się pić. Świetnie ułożona. No jasne, oczywiście to też jest NAS, bez deklaracji wieku. Mamy 46%. Tak, tak. Wcześniej piłem 57%, więc moje zmysły są już przyzwyczajone do alkoholu i praktycznie w tej chwili pije się jak kompocik. Ale rewelacyjny kompocik. Z owoców egzotycznych, tropikalnych. Fajny brudek. Fajny Campbelltown Funk. Bardzo fajny torf. Świetne klimaty ex-bourbonowe. Taki fajny kurz teraz. Ciekawy jestem, co myśli sobie osoba, która nie jest zaznajomiona z tematem whisky, kiedy widzi inną osobę, która wącha whisky i się tym podnieca i delektuje i mówi, jaki fajny kurz. No dobra. Rewelacja, rewelacja. Ten Longrow po prostu rewelacja. Dobrze, idę teraz do głównego bohatera. Longrow 100 Proof, Rioja Cask, batch drugi, nie wiem, czy to w ogóle pokazałem. Może obrócę to w ten sposób. A przy okazji taka krótka historia. Kupując batch drugi, znalazłem w innym sklepie batch pierwszy z Pinot Noir i chciałem kupić obydwa batche, aby je ze sobą zestawić. I przyszły obie whisky i dostałem po prostu 2 razy batch drugi. Potem pomyślałem sobie tak, może to jest taka sensacja, rewelacja i to nie przypadek, że dostałem 2 butelki, skosztuj sobie tej whisky, będziesz miał po prostu 2 fajne whisky już w domu. No i skosztowałem sobie te whisky i taki mały spoiler, drugą whisky odesłałem. No niemniej szkoda, że nie mam batcha pierwszego. Może mógłbym go kupić, ale wtedy za podwójną cenę. No i poddałem się. Po prostu mam tylko batch drugi. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. No dobra, skosztuję sobie batcha drugiego, Longrow 100 Proof, Rioja Cask. No to już nie jest tak fajnie na języku jak wcześniej. To jednak ten Longrow Pitted podchodzi mi bardziej. Lubię ten finish w Rioja. On jest taki słodkawo-kwaśnawy, lekko cierpki, hibiskusowy. Bardzo mi to odpowiada. Ale jakoś, jak dla mnie, nie jest to jakoś tak super zespolone, super zgrane. No nie wiem. Już nawet nie patrzę na cena-jakość. Już nawet nie pamiętam, ale nie wiem, czy ta whisky kosztuje 50 euro, może mniej, może więcej, a ta kosztuje 80-100 euro. No sorry, powinien sobie zanotować, ile kosztuje ta whisky. Nie przygotowałem się na tyle, ale przypuszczam, że kosztuje około połowy tego, co kosztuje ten 100 Proof. To wolałbym sobie kupić 2 te butelki. No sorry. Wiem, że już osądzam, ale po prostu patrzę na lewą stronę.
Long Row jak najbardziej mi podchodzi. Lubię torfowego Springbanka, lubię ten klimat, ale ten klimat tutaj po prostu jest zarąbisty, zarąbisty. Nie wiem, może się będę powtarzał, ale mi się wydaje, że ten destylat świetnie, świetnie pracuje z beczkami po bourbonie. No dobra, przejdę teraz na prawo, ale przedtem przepłukam sobie usta. Dobrze, przejdę teraz na prawo, na moje pierwsze prawo, jeśli mogę tak powiedzieć. Legic Rioja, czyli mamy tutaj torfową whisky, zabutelkowaną w mocy 46,3% alkoholu, która również miała swój finish w Rioja Cask. Jest to również whisky bez deklaracji wieku. Oczywiście procentowość jest niższa, o te 11%, prawie 11%. Niemniej jestem sam ciekawy, ile akcentów z tej whisky znajdę tutaj. No czuję, że mam destylat z Tobermory, że to Legic. No Legic jest taki oborowo-stodołowy, a ta Rioja powoduje to, że dodaje troszeczkę tak więcej siarki, że raczej już nie jesteś w stodole, bardziej jesteś w oborze. Bardzo mi to odpowiada, ale mogę sobie wyobrazić, że są osoby, którym może to przeszkadzać. No tutaj więcej odczuwam sam destylat. No fajny ten legikowy funk, podoba mi się to. Ale czuć również młodość tej whisky. Nie jest zbyt dobrze ułożona, pomimo tego, że ma 46% alkoholu, to znaczy alkoholu nie czuję, ale nie jest zbyt fajnie ułożona. Czuć, że to jest młoda whisky, przynajmniej na nosie. Mam tego hibiskusa, mam te czerwone owoce, tak jak tutaj, ale nie tak intensywnie. Mam za to więcej destylatu, więcej słodowości, no i tą stodołę w takim mocniejszym wydaniu. Dobrze, skosztuję Legica Rioja. Ale muszę powiedzieć, że jest fajnie, że jest fajnie. Absolutnie nie czuję tej młodości tak na języku jak na nosie. Jest lepiej ułożona na języku niż na nosie, jeśli w ogóle mogę użyć takiego sformułowania, ale bardzo fajnie. Bardzo fajna, delikatna, pijalna, owocowa, świeżo owocowa. No jest tutaj ten funk, jest tutaj troszeczkę tej obory, tych wiejskich klimatów, ale na języku absolutnie nie tak odczuwalny jak na nosie. Słuchajcie, to jest whisky za 30 parę euro. Czasami w promocji można ją kupić nawet za 30 euro. Widziałem kiedyś nawet promocję poniżej 30 euro, no ale ostatnio nie. Niemniej 30 parę euro. Co prawda nie mamy deklaracji wieku, ale jak dla mnie fajna, pijalna whisky, torfowa, Tobermory, Legic, Rioja. Jak najbardziej, jak najbardziej. Cena, jakość, jak dla mnie cena, jakość jak najbardziej tutaj sztymuje. No przepraszam, po polsku jak się mówi, się zgadza. Jak najbardziej. Wrócę do głównego bohatera i zobaczę, o ile więcej, intensywniej odczuję teraz ten finish w Rioja Cask tutaj w Long Row. No powiem tak, na nosie jest, z jednej strony jest bardzo fajnie, bo jest jakoś tak przejrzysto, jakoś tak świeżo, jakoś tak owocowo. Jak wącham tą whisky, to nie do końca potrafię określić porę roku. Ale kiedy wącham tą whisky, to mam właśnie albo lato, albo taką późną wiosnę, no raczej lato, takie dojrzałe czerwone porzeczki, nie wiem, skąpane rosą, no nie wiem jak to powiedzieć, coś takiego. Jednocześnie fajne słońce, jest i słodko, lekko kwaśno, gdzieś jakaś bryza morska, coś takiego, po prostu to jest fajne.
ale gdzieś pomiędzy tym mam takie momenty, kiedy ten alkohol bardziej bije mnie po nosie i to już nie jest aż tak przyjemne. Nie, że to przeszkadza. Nie, że to przeszkadza. Jeśli bez problemu pijesz whisky w CS-ach, to na pewno nie będzie ci to przeszkadzało. Niemniej ten alkohol tu jest bardzo prezent. Jest tu bardzo obecny. To powiem tak. Dla samego Rioja Cask to muszę powiedzieć, że ten finish tu jest dwukrotnie intensywniejszy, jest fajny, jest fajnie wyczuwalny na nosie. Tutaj znowu więcej wyczuwam destylatu, więcej tego Legic Funk, niż tutaj powiedzmy Campbelltown Funk. Dobra, skosztuję teraz głównego bohatera. No, na języku jest gorzej, no jest gorzej niż tutaj, no. Jest intensywniej, ale no jest cierpko. Ta cierpkość mi nie przeszkadza. Nawet to lubię. To jest taka herbaciana cierpkość właśnie po herbacie z hibiskusem. Akurat to lubię. Ale jest troszkę więcej tanin, troszeczkę więcej goryczy. Czuć tą alkoholowość teraz. Czuć teraz trochę i młodość tego alkoholu. No nie był to fajny łyk, nie był to fajny łyk. O ile na nosie przed chwilą było super, super, przesadzam, ale intensywniej, świeżej, bardziej letnio w porównaniu do Legic, to ten łyk nie był fajny. Dobra, przepukam usta i przejdę zupełnie na prawo. Dobrze jestem, jakoś mi to przeszkadza, że ta whisky jest tak obrócona tyłem. Dobra, przejdę teraz zupełnie na prawo. W mojej prawej ręce ta whisky jest to Springbank 5-letni 100 proof. Oj. Zaraz zrobię konkurs pomiędzy tymi dwoma wypustami 100 proof, w którym z nich odczuwam więcej alkoholu na nosie. No tak, fajny Springbank, fajny funk, fajne owoce, tropikalne owoce, jasne owoce, jak najbardziej, ale ta alkoholowość, po co? No dobra. No teraz ten long row ma szansę wyjść na dobrze ułożoną whisky. No dobra, nie obronił się. Tak samo bije po nosie. Nie wiem. Po co? No dobra, skosztuję tego Springbank 5-letniego 100 proof. Oj. Pierwsze 3-4 sekundy rewelacja. Bardzo fajnie, jasno owocowo, bardzo fajna konfitura, morskość, Campbelltown Funk, świetne ex-bourbonowe klimaty, słodycz, wanilia. Pięknie. Potem taniny, gorycz i niezbyt dobrze ułożony alkohol. Dobrze, może nie będę się rozwodził na temat tej whisky. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, Springbank 5-letni 100 proof, to zapraszam do innego mojego filmu na kanale, właśnie o tej whisky. Dobra, zanim przejdę do podsumowania, no muszę to zrobić, no, nie chcę, ale muszę, no ale zrobię to, że skosztuję jeszcze tej whisky na koniec.
Dajcie mi wody. Dobrze, przejdę do podsumowania i postaram się, aby to podsumowanie było krótkie, ponieważ nie mam zamiaru 2 razy się powtarzać. I teraz podsumuję po pierwsze to porównanie. Najlepszą whisky tutaj z tych wystawionych po prostu jest to ta whisky. Jest to Longrow Pitted. Po prostu jest zarąbista, jest świetna. Daje mi to, czego chcę, daje mi to, czego oczekuję. Mam tutaj Campbelltown, mam tutaj Springbank, mam torfowy Springbank ex-bourbonowy, co prawda bez deklaracji wieku, ale zarąbistym wydaniu. Świetnie, świetnie, świetnie. To jest taki Campbelltown, jaki lubię. Wiem, to jest młoda whisky, ale co z tego? Jest po prostu świetna i myślę, że tutaj cena, jakość jak najbardziej się zgadza. I pierwsza rzecz, może nie jeśli, moim zdaniem, jeśli masz ochotę na Longrow, to po co przepłacać? Po co przepłacać? Kup sobie Longrow Pitted i masz świetnego torfowego Springbank. Naprawdę, moim zdaniem. Tutaj ta whisky, nie wiem po co, dlaczego, jak, jeszcze 80 do 100 euro chyba za destylarnię. Ja wiem, że oni produkują tylko 25 000 litrów tej whisky w ciągu roku. Jasne, rozumiem. Ale wolę sobie kupić po prostu tego Longrow i nie będę żałował. Dobra, to jeśli chodzi o lewą stronę. Teraz przejdę na prawą stronę. Jeśli chodzi o Springbank 5 i Longrow 100 Proof Batch 2. Moim osobistym zdaniem te whisky można sobie po prostu podarować. Te whisky po prostu można schować. Ja osobiście nie rozumiem. Kupiłem te 2 wypusty, kupiłem te 2 whisky, wydałem na nie, tu dałem 80 euro, nie wiem, tutaj akurat mi się udało chyba kupić za jakieś 69, czyli 70 euro, 150 euro za te whisky. Moim zdaniem stracone 150 euro. Ja nie powiem, że stracone w takim sensie, ponieważ dla mnie to jest jakieś doświadczenie. I nawet jeśli kupię jakąś whisky, która nie do końca mi podchodzi, to jest to jakiś experience, jest to jakieś doświadczenie, ciekawe doświadczenie. Nie ma o czym gadać. Szkoda, że tak drogie doświadczenie i szkoda, że są to whisky, które nie do końca mi smakują. No dobra. Jeśli chodzi o Legicka, moim zdaniem jak najbardziej fajna whisky. Normalny standard. Tutaj cena, jakość jak najbardziej się zgadza. No i po co w ogóle wziąłem tutaj tą whisky do zestawienia? Po to, żeby powiedzieć, że to jest fajna whisky w dobrej cenie, gdzie mamy torfową whisky, wyspiarską whisky, która miała swój finish w Rioja Cask. I jeśli nie miałeś jeszcze możliwości skosztowania torfowej whisky, która miała finish w Rioja Cask, to proszę, nie przepłacaj i nie kupuj tej whisky, kup sobie tą whisky i będziesz bardziej zadowolony. I w ogóle zobaczysz, czy Rioja Cask Ci odpowiada. Czyli jeśli chodzi o porównanie, to te whisky tu wypadły najlepiej. A wracając do naszego głównego bohatera, to nie mam pojęcia, co mam jeszcze dodać, co mam jeszcze powiedzieć. Dzisiejszym bohaterem jest ten oto Longrow, batch 2, 100 Proof, który miał fajny, naprawdę fajny, 30-miesięczny finish w Rioja Cask. I to jest chyba jedyny plus. Przepraszam, nie, przesadzam. Ale jak dla mnie whisky, ale poza nic więcej. Cena, jakość jak najbardziej dla mnie się nie zgadza. No jeszcze raz powrócę do cena, jakość. Ta whisky kosztuje pomiędzy 80 a 100 euro. To słuchajcie, za 80 euro kupię sobie Longrow Pitted, kupię sobie Legick Rioja Cask i mam 1,4 litra fajnej, pijalnej whisky. Co prawda nie w takiej procentowości, ale tutaj właśnie ta procentowość, ten alkohol najbardziej zawodzi. No i co z tego, że to mam większą procentowość, jak to nie jest absolutnie fajnie ułożone, na nosie za dużo alkoholu, na języku jest trochę lepiej, niewiele lepiej, ale czy o to biega za whisky, która kosztuje 80-100 euro, to kupię sobie te 2 whisky i tutaj mam satysfakcję, i tutaj mam satysfakcję. Obie mi podchodzą. Ja nie mówię, że to jest nie wiadomo jaki sztos i rewelacja, ale cena, jakość tutaj po prostu pasuje. A tu jest po prostu świetny Longrow. Jeśli masz ochotę na torfowego Springbank, moim zdaniem nie warto przepłacać.
Po prostu kup sobie tego long row i będziesz bardzo zadowolony. Świetny Springbank, torfowy Springbank, a jeśli masz ochotę na Rioja Cask, to kup sobie do tego Legic. Będziesz miał dwie fajne, pijalne whisky. No troszkę goryczy wylało się teraz z mojego serca, ale ma prawo. Ja kupiłem tą whisky, ja zapłaciłem za tą whisky i czegoś od niej oczekuję i ta whisky absolutnie nie spełnia moich oczekiwań. No jestem ciekawy waszego zdania, czy mieliście możliwość już kosztowania tego batcha drugiego. Proszę napiszcie mi o tym w komentarzu, jak wy go odbieracie, co w ogóle myślicie o tym wypuście. A poza tym mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że piszecie komentarze, że lajkujecie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!